Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dzisiaj mam dla Was specjalny odcinek, w którym omówimy zestaw o numerze 2658, którym jest polska tankietka TK3. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Tankietka TK3 to w dosłownym tłumaczeniu czołżek z języka angielskiego i był to lekki pojazd, głównie uzbrojony w karabiny maszynowe, przeznaczony do celów zwiadowczych i rozpoznawczych. Tankietki TK3 produkowane były w fabrykach Ursusa, znajdujących się w Czechowicach-Dziedzicach pod Warszawą i łącznie wyprodukowano ich około 300 sztuk. Po przegranej kampanii wrześniowej większość z tych tankietek, które nie zostały zniszczone, a które odremontowano, przejęli żołnierze niemieccy i wcielili je w skład swojego Panzerwaffe, ale także sporo z nich trafiło na Węgry. Zaczniemy od opisu pudełka. Oczywiście są tutaj najważniejsze podstawowe informacje. Jest nazwa modelu, czyli tankietka TK3, jest przedstawiona skala 1 do 28, jest również ilość klocków i ilość figurek. Nie zabrakło też loga kolekcji historycznej oraz ważnej informacji, która mówi nam, że ten pojazd posiada dwa różne oznaczenia w jednym zestawie, co może bardzo urozmaicić zabawę tym pojazdem. Na odwrocie znajduje się więcej trochę informacji. Jest historyczne zdjęcie przedstawiające nasz model, jest również tabela techniczna z najważniejszymi informacjami i są niektóre właściwości tego zestawu, czyli przedstawiony otwierany dwuczęściowy właz, są wymiary oraz przedstawione insygnia, czyli insygnia polskie oraz niemieckie. Skoro mamy już omówione pudełko, to przejdźmy już do samego interesującego nas modelu. Tankietka TK3 wydana przez Kobi składa się z 323 elementów i wygląda naprawdę fenomenalnie. Model odwzorowany jest w skali 1 do 28 i jest to naprawdę nowość, bo tankietki TK3 w ofercie Kobi już nie było bardzo, bardzo długo. Różni się od swojego poprzednika, który był wydany już lata temu, na pewno o wiele lepszym kształtem i bryłą, ale także kolorem. Kolor, który jest, można powiedzieć, że prawie że idealny. Dlaczego? W 1939 roku polska armia wykorzystywała dwa typy kamuflaży. Kamuflaż japoński oraz charakterystyczny trójkolorowy kamuflaż, który niestety na takim modelu z klocków jest bardzo ciężki do odwzorowania. Dlatego ten kamuflaż i ten kolor jest kompromisem pomiędzy tym, co jest dostępne, a prawdą historyczną. Słuchajcie, patrzę na ten model i już wiem, dlaczego Niemcy mówili o nich, że są to pancerne karaluchy. Model, który jest w skali 1 do 28, a trzeba przyznać, że to jest naprawdę spora skala, wykonany z ponad 300 elementów, jest naprawdę mały. I ma on 11 cm długości, 7,5 cm szerokości i tylko 6 cm wysokości. Tak więc jest to naprawdę taki mały, mały żuczek. Uwagę w tym modelu zwracają również oznaczenia. Są to oznaczenia polskie, ale także są oznaczenia niemieckie. Polskie oznaczenia symbolizuje biały okrąg z czerwonym paskiem, a niemieckie charakterystyczny dla początkowego okresu wojny biały krzyż. Oznaczenia są wymienne i tak jak ja tutaj sobie zbudowałem z jednej strony pojazd w malowaniu polskim, a z drugiej strony w malowaniu niemieckim. Oczywiście nie musi tak być. Wasz pojazd może być albo w 100% polski, albo w 100% niemiecki. Wybór należy tylko i wyłącznie do Was. Oprócz oznaczeń, odwzorowane za pomocą nadruków są również inne elementy. Między innymi dostęp tutaj do skrzyni biegów, który znajduje się na przedniej płycie. On został odwzorowany za pomocą trwałego i nieścieralnego nadruku i taki sam znajduje się z tyłu, gdzie z kolei jest już dostęp do silnika maszyny. Za pomocą nadruku odwzorowane zostały również nity znajdujące się na tej belce na wysokości układu biegowego maszyny. Na pojeździe znajduje się masa szczegółów. Niektóre z nich, o których już wspomniałem, odwzorowane są za pomocą nadruków, ale niektóre odwzorowane są za pomocą klocków. Między innymi jest tutaj taki charakterystyczny ciemnobrązowy wydech, pod nim dwa zapasowe koła, jest również uchwyt na karabin maszynowy, a z przodu na przedniej płycie znajduje się niewielki karabin maszynowy Hotchkissa i charakterystyczna niewielka łopata. I to, co jest z nim najfajniejsze, to otwierany właz dla dowódcy maszyny, pod którym, uwaga, znajduje się odwzorowany silnik, co jest naprawdę dużym zaskoczeniem, że w tak niewielkim pojeździe zbudowanym z ponad 300 elementów udało się odwzorować i umieścić niewielkie, bo niewielkie, ale jednak elementy wnętrza.
Do zestawu dołączona jest figurka, która przedstawia porucznika polskich wojsk pancernych. Nasz pancerniak posiada charakterystyczny czarny beret z 2 gwiazdkami i orzełkiem oraz długi czarny płaszcz, który dzięki swoim szczegółowym nadrukom wygląda naprawdę epicko. Nie zabrakło też charakterystycznej podstawki ekspozycyjnej z nazwą zestawu, na której znajdują się dwie nazwy. Zarówno polska, czyli tankietka TK3, ale również zniemczona, czyli tankietka TK, gdzie w nawiasie znajduje się mała literka P, co z niemieckiego oznaczała Polnisch, czyli że był to pojazd polski. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o tym pancernym karaluchu. Widzicie go w swoich kolekcjach? Sekcja komentarzy należy do Was. A jeżeli chcecie być na bieżąco z różnymi informacjami oraz wiadomościami, to śledźcie nasze media społecznościowe w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok. Do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.